To był dzień przygotowania i dlatego ciała skazańców nie mogły zostać w szabat na krzyżach. Żydzi poprosili, żeby tych, którzy jeszcze żyją, dobić. Więc 2 złoczyńców dobito, połamano im golenie, a kiedy się zorientowało, że Chrystus nie żyje, to tylko przebito mu bok, żeby to potwierdzić, i w ten sposób wszystko się już wykonało. Mogło się wydawać, że to już jest koniec, że Jezus już nic więcej nigdy nie zrobi. Nikt jeszcze nie widział i nie słyszał o czymś takim jak zmartwychwstanie. Więc dla wszystkich to było ostatnie słowo, to była kropka. Już się nic więcej miało nie dokonać. Jak się okazało, było oczywiście zupełnie inaczej. W tej scenie zdjęcia Pana Jezusa z krzyża, złożenia Go na łonie Maryi, a potem pogrzebania, zazwyczaj koncentrujemy się na Matce Bożej, ewentualnie na świętym Janie, albo może na kobietach, które były też tam wokół krzyża. To jakoś oczywiste, bo dla nich to musiała być bardzo trudna scena, bardzo trudne przeżycie, szczególnie dla Maryi, której martwe ciało jej syna położono na kolanach. Ale są tam też dwaj uczniowie Pana Jezusa, dwie postaci, które jakoś zazwyczaj pewnie przechodzą nam troszeczkę bokiem w tej scenie, a które są, myślę, bardzo nam potrzebne. Jest tam Józef z Arymatei i jest tam Nikodem. Dwaj uczniowie Pana Jezusa, chociaż tacy trochę skryci, tacy uczniowie, którzy jawnie do Niego się nie przyznawali. Napisano w Ewangelii Świętego Jana, że Józef z Arymatei poszedł do Piłata, żeby poprosić o wydanie mu ciała Jezusa, a potem o tym, że pogrzebano je w jakiejś grocie skalnej w ogrodzie, który był niedaleko Golgoty, bardzo możliwe, że na zboczu tego wzgórza, gdzie Pana Jezusa pochowano w grobie, który jeszcze był niezajęty, gdzie jeszcze nikogo nie pogrzebano. Tradycja mówi o tym, że to był grób Józefa z Arymatei, który on sobie przygotował na starość, kiedy już umrze, grób bogatego człowieka. Tak się miało spełnić proroctwo, które też było wypowiedziane o pogrzebie Mesjasza. Otóż to wydarzenie, myślę, pokazuje w niezwykły sposób, jak Pan Jezus działał nadal po swojej śmierci. Józef z Arymatei, kiedy poszedł do Piłata poprosić o to ciało Jezusa, musiał się publicznie przyznać przed Rzymianami, ale też przed innymi ludźmi, że jest kimś bliskim dla Jezusa, skoro prosi o Jego ciało. A potem, kiedy Go pogrzebał w swoim własnym grobowcu, to jakby dał bardzo publiczne świadectwo wszystkim Żydom: to jest mój krewny, to jest ktoś, kto jest wręcz z mojej rodziny, jest dla mnie bardzo ważny. Jak się okazuje, ci dwaj uczniowie, bo Nikodem przyniósł wonności, które potem wykorzystano przy pogrzebie Pana Jezusa, dopiero wtedy, dopiero po Jego śmierci, można by powiedzieć łaską tej śmierci, stali się odważnymi wyznawcami Chrystusa. Wtedy, kiedy On już nic nie mógł zrobić, kiedy nic nie mógł do nich powiedzieć, kiedy Jego nauka się skończyła, to oni właśnie wtedy, po tej śmierci, zaczęli odważnie głosić swoją do Niego przynależność. To jest taka stacja, w której ogromnie dobrą nowiną jest to, że jeśli nawet w Twoim życiu wydarzyła się już jakaś nieodwracalna śmierć, może Ci się wydaje, że coś się skończyło, że się już nie da, to może być bardzo dobry moment i bardzo dobry znak. Mam takie wrażenie, że Jezus w niektórych z nas potrzebuje czekać aż do śmierci. I nie chodzi o to, że umrzemy, tylko do takiego momentu, kiedy nam się wydaje, że już nie ma odwrotu. Że niektórzy z nas mogą się zmienić, mogą zacząć publicznie wierzyć, mogą zacząć odważnie przyznawać się do Chrystusa. Dopiero wtedy, kiedy wydaje nam się, że już się nic nie da odwrócić. Mam takie wrażenie, że kiedy patrzę na swoje własne życie,
to ja ciągle mając jeszcze jakąś nadzieję, jakąś opcję, że coś jeszcze może będzie inaczej, to ciągle sobie odkładam nawrócenie na dalej, na później. I w sumie to czekam na taki moment, kiedy Pan Jezus coś wreszcie zamknie, kiedy już nie będzie odwrotu, kiedy będzie mi się wydawało, to już jest koniec, to jest po prostu grób. Może właśnie wtedy coś się zmieni. Jeśli taki moment Ci się przydarza, to nie bój się, bo bardzo możliwe, że Pan Jezus właśnie tak próbuje Cię nawrócić. On wykorzystuje nawet te momenty, kiedy się wydaje, że nie może działać. I warto tak spojrzeć na wszystkie te najtrudniejsze, nieodwracalne sytuacje w naszym życiu. Pomyśl o tym, że może właśnie tak On próbuje Cię nawrócić.